Polodowcowy krajobraz zdominowany przez morynowe wzgórza, poprzetykany niewielkimi jeziorami jak sernik rodzynkami. Zabieramy Was dziś w wyjątkowe miejsce, które magnetyzuje urodą i zaskakuje różnorodnością. Poszukamy osobliwej egipskiej piramidy z niezwykłą mocą, pooddychamy przesyconym solą powietrzem, poobracamy się na szczycie góry zamieszkałej przez strasznego władcę, a na zakończenie spróbujemy zamienić żabę w królewnę przecudnej urody. Mazury Garbate to jeden z ciekawszych zakątków naszego kraju. Wyróżnia go nie tylko bogactwo przyrody, ale też wyjątkowy mikroklimat i czysta przyroda. A skąd taka nazwa? Otóż krajobraz regionu został ukształtowany przez lodowiec. Stąd tak charakterystyczne wzgórza morynowe, przypominające garby, wśród których leżą piękne i czyste jeziora. Z tego powodu wielu zaskoczonych turystów może się zastanawiać, czy wypoczywa na Pojezierzu, czy też na Pogórzu. Nie sposób pomylić tej krainy z inną. Zobaczcie, dlaczego warto odwiedzić to miejsce. Wśród mazurskich osobliwości jedno z najwyższych miejsc zajmuje położona w Rapie piramida. Tylko skąd ona w mazurskiej głuszy? Otóż właściciel tych ziem, baron Friedrich von Fahrenheit, zafascynowany był Egiptem i jego kulturą. Wkrótce zgromadził pokaźną kolekcję starożytnych eksponatów i ich replik. To właśnie z tej fascynacji zrodził się pomysł, by w posiadłości w Rapie postawić piramidę na wzór tych, które zobaczyć można w egipskiej Gizie. Niestety okazja ku temu, by zrealizować pomysł, dosięgła barona bardzo szybko. W 1811 roku 3-letnia córka Fahrenheita, Ninette, zmarła na szkarlatynę. Baron postanowił kupić jej nieśmiertelność i na terenie posiadłości nakazał wznieść kamienny grobowiec, który proporcjami odpowiadał piramidzie Cheopsa. Panujący wewnątrz specyficzny mikroklimat miał sprawić, że ciało dziewczynki ulegnie mumifikacji i na wieki przetrwa w nienaruszonej formie. Podobnie jak z piramidą Cheopsa, z tą w Rapie też związana jest klątwa. Najpierw okoliczni chłopi pozbawili głów zmumifikowane ciała, winiąc je za tajemniczą chorobę bydła. Kolejne dewastacje to dzieło żołnierzy Armii Czerwonej. Najpierw w 1914, a później w 1945 zwycięska armia niszczyła grobowiec, poszukując skarbów bogatej rodziny Fahrenheitów. Później jeszcze wielokrotnie zjawiali się tu złodzieje w poszukiwaniu kosztowności. Do niszczącego obiektu w 2015 roku weszła ekipa archeologów. Na posadzce znaleziono ponad 60 szczątków ludzkich w nieładzie i popękane trumny. Ustalono, że pochowanych jest tu 5 dorosłych i 2 dzieci. Po przeprowadzonych badaniach rozpoczął się remont piramidy i dziś możemy ją podziwiać w całej okazałości. Jest to także według radiestetów miejsce o wielkiej koncentracji pozytywnego promieniowania energii Ziemi i kosmosu.
Gołdap to miasto, które od 2000 roku ma status uzdrowiska. Oprócz pięknego położenia i czystego powietrza, znajdują się tu bogate złoża borowiny oraz wód mineralnych i leczniczych. W 2014 roku powstały przy promenadzie zdrojowej tężnie solankowe i rozbudowywana jest infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa. Mazurskie tężnie solankowe mają 220 metrów długości, a solanka wydobywana jest z głębokości 646 metrów. Spływając po gałązkach tarniny, pod wpływem słońca i wiatru, wytwarza się wokół tężni mikroklimat o dużej zawartości jodu, bromu, magnezu, sodu i fluoru. Pobyt w tężni zalecany jest przy schorzeniach górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego, alergii, chorób skóry i tarczycy. A dla zdrowych jest to po prostu piękne miejsce, w którym można spędzić miło czas na relaksie i odpoczynku. Obok tężni powstała nowoczesna infrastruktura wypoczynkowa. Do odwiedzenia zachęca nowoczesna pijalnia wód mineralnych i leczniczych z grotą solną, obok w parku zdrojowym alejki spacerowe, nowoczesny plac zabaw, a także pole do minigolfa, ścieżki rowerowe oraz molo na jeziorze podzielonym polsko-rosyjską granicą. Gołdapska Góra, zwana również Piękną Górą, to miejsce, z którego można podziwiać wspaniały widok na okolice. Legenda głosi, że na Gołdapskiej Górze stał niegdyś piękny zamek, zamieszkały przez zamożnego, lecz straszliwego pana. Jego córka starała się naprawiać i wynagradzać wszystkie krzywdy, które wyrządził ojciec. Jednak gwałty i nieprawości rycerza przebrały wszelką miarę. Nadeszła straszliwa burza i zamek zapadł się pod ziemię. Od tego czasu co 100 lat pomiędzy godziną 11 wieczorem a pierwszym pianiem koguta pojawia się na górze postać w bieli. Na szczycie Pięknej Góry znajduje się jedyna taka w regionie kawiarnia z podłogą obrotową. W ciągu niecałej godziny, popijając kawę lub herbatę, zataczamy pełen krąg, podziwiając panoramę polodowcowej krainy oraz tajemniczej Puszczy Romińskiej. Piękna Góra przyciąga także każdego roku miłośników sportów zimowych. Znajdują się na niej oświetlone i sztucznie dośnieżane trasy zjazdowe, wyciągi narciarskie oraz kilkusetmetrowa kolejka krzesełkowa.
Na zakończenie zapraszamy wszystkich miłośników żabek i ropuszek na ścieżkę przyrodniczą Rechot, położoną 10 minut drogi samochodem od Gołdapi. Wędrując po drewnianej kładce wzdłuż malowniczego jeziora Ostrówek, można zaobserwować zachowania płazów w ich naturalnym środowisku. Wyprawa jest szczególnie widowiskowa wiosną, gdy odbywają się rytuały godowe. Odwiedzający mają zagwarantowane żabie koncerty i Rechot ropuch. Według miejscowych jest to miejsce tłumnie odwiedzane przez kawalerów rozpaczliwie poszukujących żony. Każdy z nich ma nadzieję na odnalezienie swojej wymarzonej królewny. Legenda głosi, że kiedyś komuś może się to udać, choć jak do tej pory większość znajduje tylko zgorzkniałe topielice. Powstała w 2002 roku ścieżka liczy zaledwie 200 metrów, a z dojściem z parkingu i powrotem około kilometra. Wzdłuż trasy ustawiono tablice przystankowe opisujące życie płazów i ich znaczenie dla środowiska. Ponadto opisują zwyczaje wybranych gatunków płazów żyjących na terenie Puszczy Romińskiej. Przy ładnej pogodzie ścieżkę pokonuje się z ogromną przyjemnością, choć pewną uciążliwością są wszechobecne różnej maści owady. Okolice Gołdapi urzekają pofałdowanym krajobrazem, krystalicznie czystymi jeziorami i dzikimi, puszczańskimi ostępami. Znajdziemy tu wiele kilometrów mało uczęszczanych traktów i ścieżek, idealnych do wędrówek. Ten wyjątkowy fragment Mazur oferuje atrakcje, które warto zobaczyć.